Czy dodatki opcjonalne mogą przewyższać cenę same samochody? Producenci samochodów wydają się być przekonani, że tak. Dlatego wciąż wprowadzają nowe, czasem bardzo zaskakujące pomysły, licząc, że klienci zdecydują się na te drogie opcje. Oto zestawienie najdziwniejszych i najbardziej nietypowych dodatków, które pojawiły się w historii motoryzacji. Zaczynając od lat 80., kiedy Honda zaprezentowała niewielki miejski model o nazwie Honda City, oferowała niezwykle oryginalny dodatek, składany skuter. Był on stworzony z myślą o osobach jeżdżących w godzinach szczytu, a jego rozmiar pozwalał na łatwe schowanie go w bagażniku. Choć nie dodawał on elegancji kierowcom, dawał możliwość unikania korków, co czyniło go użytecznym rozwiązaniem. BMW z serii 7 oferuje pakiet Executive Lounge z funkcją Gentleman Function, która pozwala przesuwać fotel pasażera za pomocą jednego przycisku. Nazwa może jednak wydawać się przesadna, bo właściwie chodzi po prostu o funkcję zmiany ustawienia fotela pasażera, co może być użyteczne tylko do irytowania współpasażera, ustawiając jego fotel w najbardziej niewygodnej pozycji. Odtwarzacz winylowy Chrysler. W latach 50. rozrywka w samochodach była rzadkością, a jedyną funkcją audio było radio AM. Chrysler postanowił to zmienić, wprowadzając system Highway Hi-Fi, który odtwarzał specjalne płyty winylowe. System ten był dostępny w większości modeli Chryslera przez 3 lata, aż kiepska sprzedaż doprowadziła do jego wycofania w 1959 roku. Następnym nietypowym rozwiązaniem był namiot oferowany przez Pontiaca Azteka, SUV z czasów, gdy pojazdy terenowe były w cenie. Pakiet kempingowy zawierający namiot mocowany do samochodu miał być praktyczny, ale jego wygląd często wzbudzał kontrowersje. Audi Q3 również testowało podobny pomysł, jednak i tam nie spotkał się on z dużym entuzjazmem. Kolejną ciekawostką jest namiot stworzony przez Hondę dla modelu Element, dedykowany właścicielom psów. Dzięki specjalnej rampie przyjaznej zwierzętom oraz możliwości uniknięcia zniszczeń we wnętrzu pojazdu, ten dodatek wydaje się bardziej sensowny niż inne podobne propozycje. Lexus GX Monogram to unikalny model, który nigdy nie trafił do produkcji, został tylko koncepcją. Bazujący na standardowym GX oferuje luksusowe funkcje, takie jak 30-calowy elektryczny piec do pizzy, pozwalający na pieczenie pizzy czy chleba podczas podróży. Dodatkowo Monogram posiada w pełni wyposażony bar z winami i alkoholami, w tym szkło, akcesoria barowe oraz miejsce do przechowywania wina i bourbonu. To pojazd, który łączy luksus z funkcjonalnością, idealny na długie podróże. Tesla natomiast poszła jeszcze dalej. W przypadku wojny z użyciem broni biologicznej dostępny jest tryb obrony, który filtruje powietrze za pomocą specjalnych filtrów HEPA, zapewniając, że powietrze w kabinie pojazdu będzie równie świeże jak w alpejskich wioskach w Szwajcarii. Choć taki tryb może okazać się przydatny w mocno zanieczyszczonych miastach, sama nazwa trybu obrona przed bronią biologiczną brzmi nieco paranoicznie. Zimna wojna minęła, Elon. Warto także wspomnieć o Hondzie CR-V pierwszej generacji, która w swoich materiałach promocyjnych oferowała niezwykły dodatek. Prysznic montowany na tylnej klapie samochodu, zasilany z gniazda 12V. Zgodnie z broszurą miał on służyć do mycia zabrudzonych butów, choć może wydawać się to mało praktyczne, niektórzy wciąż uważają ten dodatek za użyteczny. Ciekawym rozwiązaniem jest również panel słoneczny zamontowany na spoilerze Nissana Leaf, który w słoneczne dni może zasilać klimatyzację lub inne drobne urządzenia, choć nie naładuje całego samochodu, pomaga w kontekście problemu zasięgu pojazdów elektrycznych. Zastanawia jednak, dlaczego tylko spoiler? Może warto byłoby pokryć cały dach panelami, by efektywniej wykorzystać darmową energię? Koenigsegg Agera oferuje z kolei rozwiązanie dla tych, którzy mimo wszystko potrzebują dodatkowego miejsca na bagaż. Stworzony z włókna węglowego bagażnik dachowy zaprojektowano tak, by wytrzymał prędkości dochodzące do 300 km na godzinę. Ferrari GTC4, które samo w sobie jest dość praktycznym superautem, proponuje bardziej ekstrawaganckie rozwiązania, jak deska rozdzielcza po stronie pasażera. Choć ma to na celu podkreślenie sportowego charakteru samochodu, w rzeczywistości może prowadzić do bardziej przyziemnych uwag od współpasażerów, takich jak naprawdę musisz tak szybko jechać? To Ferrari, nie rakieta. Jednym z najbardziej absurdalnych dodatków w historii pozostaje luksusowy zegar w Lamborghini Diablo. Umieszczony w desce rozdzielczej sprawia wrażenie zbędnego elementu, który nie do końca pasuje do całości. Z kolei zegar oferowany przez Bentleya, choć równie kosztowny, wart tyle co cały samochód, lepiej pasuje do filozofii marki. To bardziej dzieło sztuki i pokaz inżynierskiego kunsztu niż zwykły czasomierz. Mimo to trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to subtelny sposób na przypomnienie klientowi,
jak daleko jest od prawdziwego luksusu. Kiedy ktoś decyduje się na zakup drugiego zegarka, być może fascynuje go również nietypowe hobby, jak wędkarstwo czy sokolnictwo. Bentley oferuje właścicielom Bentaygi wyjątkowe akcesoria, ręcznie robione skórzane drewniane skrzynki, w których znajdują się haczyki, wędki i inne niezbędne akcesoria do wędkowania. Dla pasjonatów sokolnictwa przygotowano kapelusze dla ptaków oraz lornetki. Może wydawać się to absurdalne, ale to właśnie takie akcesoria kreują luksus. Kolejnym interesującym przypadkiem jest pakiet Sportfield, który obejmuje strzelby, amunicję i alkohol. Tak, alkohol, choć pomysł łączenia alkoholu, prowadzenia i strzelania może budzić kontrowersje, najwyraźniej jest to część bycia angielskim dżentelmenem. Jak można to oceniać? Z kolei Volvo wpadło na pomysł zainstalowania w samochodach monitora bicia serca, który działa, gdy kierowca nie znajduje się w samochodzie. Wyobraź sobie, że ktoś ukrywa się na tylnym siedzeniu, samochód wykrywa bicie jego serca, a klucz zaczyna wibrować, synchronizując się z rytmem bicia serca, równocześnie migając czerwonymi światłami. To nie jest wymysł. Tak właśnie tłumaczone były funkcje tego rozwiązania przez Volvo. Technologia zdobyła nagrodę za innowacyjność, ale została wycofana po zaledwie 3 latach, ponieważ nikt nie wierzył w takie scenariusze. Luksusowe samochody często oferują dość dziwne dodatki. Na przykład Porsche proponuje nawiewy powietrza owinięte skórą, a Mercedes CL granitowe wykończenie wnętrza. Gdzie inne samochody używają drewna, Mercedes wybiera kamień, co może wyglądać dość osobliwie i mniej praktycznie, mimo że materiał ma tylko milimetr grubości. Efekt jest podobny do parodii betonowego wnętrza stworzonego przez Jeremy Clarksona w S-Class. Z kolei Włosi postawili na coś bardziej klasycznego – kawę. Fiat 500L mógł być wyposażony w ekspres do espresso marki Lavazza, co idealnie oddaje włoską tradycję. Marketingowcy twierdzili, że L w nazwie modelu to nie Lark, a Lavazza. Fiat 500 poszedł o krok dalej, oferując kobietom opcję kosmetyczkę w formie skórzanej torby, która miała miejsce na kubek. To przykład na to, jak kreatywność może zadziwiać przy projektowaniu akcesoriów do samochodów. Jeśli ktoś zastanawiał się, czy Fiat 500 jest samochodem skierowanym głównie do kobiet, oto odpowiedź. Kolejnym samochodem uważanym za bardziej kobiecy jest Mini Cooper Cabrio, który miał opcję licznika Open-O-Meter. To wskaźnik, który nie ma absolutnie żadnej funkcjonalności, a jedynie pokazuje, jak długo samochód jechał z opuszczanym dachem. Choć pojazd ten oferował także inne przydatne funkcje, ten gadżet budził pytania, po co i dlaczego miałby być on potrzebny. Mówiąc o licznikach, warto wspomnieć o tachometrze, który wskazuje obroty silnika. W Pontiac GTO nie było go w standardzie. Zamiast tego kierowcy polegali na dźwiękach silnika, by wiedzieć, kiedy zmieniać biegi. Problemem było to, że GTO był samochodem wyczynowym, zaprojektowanym z myślą o wyścigach na ćwierć mili, gdzie precyzyjna zmiana biegów miała kluczowe znaczenie. W odpowiedzi tachometr wprowadzono jako opcję, montując go na masce samochodu, ponieważ wycięcie otworu w masce było tańsze niż projektowanie nowej deski rozdzielczej i mimo tego, że była to funkcja opcjonalna, wyglądało to naprawdę świetnie. Koenigsegg oferuje coś wyjątkowego dla właścicieli Jesko, którzy marzą o tym, aby ich pojazd nie był wcale pomalowany, ale za to ukazywał surową strukturę włókna węglowego. Cena wynosi aż $450,000. Oczywiście uzyskanie takiego efektu wymaga wielu godzin ręcznego polerowania, ale cena wciąż robi wrażenie. A teraz czas na wisienkę na torcie. Rolls-Royce z 1954 roku, który przeszedł do historii jako najdziwniejszy Rolls-Royce na świecie. Dlaczego? Ponieważ w tylnej części pojazdu zainstalowano deskę klozetową. Choć warto zaznaczyć, że był to samochód wykonany na specjalne zamówienie właściciela, więc może nie zasługuje na tak surową ocenę. Niemniej jednak, jeśli nie jest to jedna z najdziwniejszych funkcji w historii motoryzacji, to trudno powiedzieć, co nią może być. Dodatkowo właściciel zamówił telefon oraz telewizor w tylnej części pojazdu, a dla komfortu kierowcy przewidziano możliwość podniesienia przezroczystej szyby oddzielającej przód od tyłu pojazdu w razie nieprzyjemnych zapachów. Ten toaletowy Rolls-Royce to prawdziwa ciekawostka, ale także skłania do poważnego zastanowienia się. W sytuacji awaryjnej, gdy nie ma w pobliżu toalety ani żadnego miejsca, gdzie można się schować, jak długo można wytrzymać, zanim zdecydujemy się na desperacki krok w takim luksusowym pojeździe? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam, ponieważ na 90 000 subskrypcji zrobimy kolejny konkurs i widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek w Motonewsach o 18:00.